Witam Was na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam historię Alphonso Davisa. Zapraszam Was do oglądania. Alphonso Davis pierwsze 5 lat życia spędził w obozie dla uchodźców, gdzie jego rodzice uciekli z pogrążonej w wojnie domowej Liberii. Gdy Davis miał 5 lat, trafił do Windsor w prowincji Ontario, a już rok później przeniósł się do Edmonton. Davis zawsze uwielbiał sport, ale raczej nigdy nie sądził, że pewnego dnia zostanie aż tak znanym piłkarzem. W sierpniu 2015 roku trafił do Vancouver Whitecaps, a mając zaledwie tylko 15 lat, 8 miesięcy i 15 dni zadebiutował w MLS i stał się drugim najmłodszym piłkarzem grającym w tej lidze. 27 czerwca 2017 roku został powołany na Złoty Puchar i w swoim debiucie strzelił 2 gole z Gujaną Francuską, gdzie stał się najmłodszym strzelcem bramki w historii reprezentacji Kanady. W następnym meczu z Kostaryką również zdobył bramkę. Dzięki swojej grze trafił do najlepszej 11 całego turnieju. Davis cały czas się rozwijał i grał bardzo dobrze w MLS, aż w końcu dostrzegł go Bayern Monachium i wydał na niego 10 milionów euro. Zadebiutował w tym klubie 27 stycznia 2019 roku w wygranym 4-1 meczu z VSB Stuttgart. Alphonso Davis zaczynał w strasznych warunkach, bo mieszkał on w obozie dla uchodźców, a jego dom był tylko z tektury. Choć on sam niewiele z tego pamięta, jest świadom jaka była tam sytuacja i z jakiego miejsca zaczynał. A mimo to osiągnął już sporo sukcesów. Między innymi wygrał z Bayernem Ligę Mistrzów czy klubowe Mistrzostwa Świata, nie wspominając o sukcesach krajowych Bayernu Monachium. Mimo trudnych warunków można w życiu osiągnąć sukces. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was wszystkich do subskrypcji kanału i zostawienia jakiegoś komentarza i lajka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!